Plaża skuta lodem, bursztynów brud, a wy nie jesteście w stanie podnieść ani kawałka? O tym, jak sobie radzić w takich sytuacjach, będzie właśnie ten film. Zapraszam. Ja się nazywam Wojtek Kurczewski, jesteście na kanale Amber is Awesome i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, które często w mailach i komentarzach zadajecie, a mianowicie, czy warto przeglądać zamarzniętą bądź rozmarzającą plażę. Odpowiedź na to pytanie właściwie leży przed wami, bo wszystkie te bursztyny poza jednym z takiej zamarzniętej plaży przyniosłem, a jest ich tutaj zdrowo ponad pół kila. Bałtyk stosunkowo rzadko zamarza, ale mi już kilkakrotnie zdarzyła się taka sytuacja, że ochłodzenie temperatury z silnymi opadami śniegu było połączone z wysypem bursztynu. Ostatni raz dzień po świętym Szczepanie i właśnie z tamtej nocy pochodzi ten zbiór. Wysyp wprawdzie zaczął się 24 godziny wcześniej, wtedy też łowiłem i relacje z tamtego połowu podlinkuję wam w opisie tego filmu, tak żebyście sobie to mogli potem obejrzeć, ale wtedy, kiedy zbierałem te bursztyny, łowić się już kompletnie nie dało. W wodzie było pełno firnu, czyli takich drobnych lodowych kuleczek, całkowicie ograniczających widoczność, za to w zamarzniętych kałużach pod lodem przy samym brzegu co jakiś czas w ufale świecił mi się bursztyn. I jak sobie poradzić w takiej sytuacji? No, metody są dwie. Pierwsza jest taka, że oczywiście można czekać do roztopów i wtedy jeszcze da się coś znaleźć, bo ten prawie 8-dekowy piękny kawałek jest tego najlepszym dowodem. Tylko jeżeli postawicie wszystko na tą metodę, to może się okazać, że ktoś przed wami już wcześniej tą plażę z bursztynu posprząta. I dlatego warto jest się pojawić przed odwilżą. No i tutaj przechodzimy do drugiej metody, tylko jeszcze o jednej rzeczy musicie pamiętać. Bursztyn, choć nadzwyczaj wytrzymały jak na miejsce, które zajmuje na skali twardości, jest tak samo jak szmaragdy, jednym z delikatniejszych kamieni szlachetnych. I dlatego kopanie buciorami w wystające z lodu kawałki, czy uderzanie w nie kijem od kaszora kończy się zawsze w ten sam sposób. To znaczy bryłki rozpadają się w drobiazgi albo pękają w środku. I dlatego takie wmarznięte w lód bursztyny trzeba po prostu odkuwać. W tym celu przed wyjściem z domu warto zaopatrzyć się w jakieś dłutko, jakiś przecinak budowlany i młoteczek. Ewentualnie w ostateczności może być taki nóż kuchenny z jakiegoś starego zestawu, twardy i znaleziony na plaży kamień. Czyli zestaw minimalny, którym ja postanowiłem się posługiwać. No i takim zestawem już można się w rzeźbiarza zabawiać i te bursztynki z lodu odkuwać. Bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz. Bursztyn trzeba odkuwać razem z lodem, żeby nie popękał. To znaczy między bursztynem a miejscem kucia warto jest zostawić przynajmniej centymetr przerwy i razem z tym lodem, który na bursztynie zostaje, zabierać to wszystko do domu, nie próbować tego odkuwać na miejscu. Kolejna ważna rzecz jest taka, że jak już przyniesiecie ten urobek do domu, to nie próbujcie w żaden sposób przyspieszać jego rozmrażania. To znaczy nie polewajcie tych bursztynów ciepłą wodą, żeby ten lód szybciej się topił, ani nie kładźcie gdzieś na kaloryferze w ciepłym miejscu, bo gwałtowne zmiany temperatury to jest kolejna sytuacja, w której bursztyn lubi pękać. Znajomy wykonał kiedyś podobny numer, to znaczy po przyjściu do domu położył reklamówkę z takim lodowo-bursztynowym urobkiem na piecu, żeby mu to wszystko szybciej rozmarzło i dziwił się tylko, jak od czasu do czasu coś w tej torbie pykało i strzelało. A kiedy już ten urobek rozpakował, to okazało się, że wszystkie piękne bryły bursztynu miał postrzelane. Więc dobrze radzę, zostawcie gdzieś w chłodnym miejscu po przyjściu do domu ten cały urobek, niech sobie spokojnie łapie temperaturę otoczenia. Ja swojego urobku po prostu nie wyciągałem z plecaka, dopóki nie odespałem całej wyprawy. No i co? I to jest chyba najlepszy moment na to, żeby wam pokazać, co w tym plecaku, jak już się obudziłem, to znalazłem. Zapraszam. Tym razem w dwójeczkach trafiła się taka śliczna kropelka. To jest tak zwany nugat, czyli samorodek. Jeżeli chodzi o bursztyn, to samorodkami nazywamy takie kropelki bursztynu, które wyciekły gdzieś z drzewa i potem przez te 35 milionów lat dotrwały do naszych czasów w postaci całej takiej zaschniętej kropelki. Przetrwać w takiej postaci, w jakiej się narodziło na drzewie przez te wszystkie miliony lat zawieruch i zlodowaceń wcale nie było prosto i takie kropelki są dużą rzadkością i są o wiele cenniejsze niż bursztyny w kawałkach, niż bursztyny podkorowe, które znacznie łatwiej miały szansę przetrwać w całości niż takie zastygnięte gdzieś na drzewie kropelki.
Ta tutaj wygląda jakby zastygła, gdzieś wyciekła z gałązki jakiejś, stąd to takie wgłębienie z jednej strony. Bardzo piękny przedstawiciel samorodków. Okej. Następny śliczny bursztynek. Co tu się wydarzyło, nie wiem. Śmieję się, że to jakiś prapradziadek maku musiał gdzieś już dojrzeć i zacząć zrzucać nasionka. I te nasionka tutaj w tym bursztynie przepięknie przetrwały. W postaci takiej ławicy ziarenkowych inkluzji. Myślę, że to już bardzo fajnie wygląda. Może uda się to odsłonić jeszcze lepiej i pokazać po szlifowaniu, ale z drugiej strony trzeba uważać bardzo, żeby tego nie zetrzeć. To bardzo, bardzo fajny zbiór nasionek jakichś sprzed 35 milionów lat. No i oczywiście nie ma co liczyć na to, że jak się takie nasionka posieje, to one wykiełkują i wyrośnie z tego jakaś roślinka sprzed 35 milionów lat. To nie jest bajka pod tytułem Jurajski Park, tylko rzeczywistość, więc żadna baba tego maku siać nie będzie, ale będzie to piękny okaz do kolekcji innych bursztynów z inkluzjami. Kolejny bursztyn, taka piękna biało-pomarańczowa krówka. Tutaj doskonale widać, jak przezroczysty pomarańczowy kryształ został ślicznie oblany białym bursztynem. Kolejny okaz do kolekcji krówek. Oczywiście nie będzie szlifowany, nie ma takiej potrzeby, jest prześliczny już teraz. Następny biały bursztyn, bardzo ciekawy przypadek. Taki przekładaniec, można powiedzieć, jakieś takie ciastko mi przypomina. Nie wiem dlaczego, ale duża część bursztynów mi się ze słodyczami kojarzy, może po prostu lubię słodycze. W każdym razie tutaj widzicie białą warstwę, mleczno-białą, czyściuteńką na dole i taki lekko kremowy, karmelkowy wierzch. O, taka szarlotka z bitą śmietaną. Bardzo fajny kawałek, też nietypowy. Okej. I kolejny bursztyn, biały, wzorzysty. Kolejny przedstawiciel bursztynów z żywicą bezbarwną, przezroczystą i pięknymi pasmami całkowicie białego bursztynu. I bardzo fajny kawałek z jakimiś resztkami roślinnymi przyczepionymi od spodu, też zupełnie nie wymagający szlifowania. Doskonale widać, co tu się w środku znajduje. Czyściuteńka biel, taka wpadająca wręcz w lekką błękitnawość. Bardzo ładna sztuka. Ok, i ostatni już bursztyn z tej frakcji. To jest absolutny ewenement. To taki ciemnobordowy kryształ. I gdyby to jeszcze nie było wystarczającą rzadkością, to dodatkowo cały pokryty jest w jakiejś takiej złocistej korze. Zobaczcie, to absolutnie pierwszy raz coś takiego mi się trafiło. Słyszałem legendy o takich bursztynach. Nie mam zielonego pojęcia, co się musiało wydarzyć, żeby ta kora się w takie złocistości zamieniła. Natomiast efekt jest absolutnie niesamowity i pośród tych setek kilogramów, które już przeszły przez moje ręce, muszę przyznać, że to jest pierwszy taki kawałek. Na dodatek jeszcze złowiony przeze mnie. Oczywiście to, co występuje na tym bursztynie, jest tak rzadkie, że pomimo tego, że jest to mój ulubiony kolor, czyli ciemnowiśniowy kryształ, to oczywiście nie będę tego dotykał. To jest eksponat, który absolutnie zostanie zachowany w kolekcji właśnie w takiej formie, w jakiej do mnie przyszedł. Prześliczny, całkowicie nietypowy i wyjątkowy. Bardzo piękny. Ok, z bursztynów z frakcji 2-5 gram to już wszystko. Przejdziemy sobie teraz szybciutko do frakcji 5-10. Ok, przegląd piątek. Zaczniemy sobie od takiej ślicznej bryłki. Nie jest to mat, nie jest to szkło i półmat też to nie jest, bo ma części przezroczyste. I w tej przezroczystej żywicy dodatkowo jakieś takie bąbelki żywicy matowej. To jest ciekawy, rzadko bardzo spotykany efekt. Jakby to było jakieś takie ubarwienie jakiegoś zwierzaka, jakieś takie ciekawe centki. Bardzo fajny bursztynek. Ok. Następny prześliczny, biały bursztyn wzorzysty w kształcie takiego trójkąta. Dodatkowo z częścią przezroczystej żywicy tutaj po wierzchu, dzięki czemu będzie można po oszlifowaniu bardzo pięknie te białe zachmurzenia w tej żywicy wyeksponować, dodając im ślicznie trójwymiarowości. Bardzo fajny kawałek. Następny bursztyn. Taka śliczna bryłka, obła.
niepostrzelana, w kolorze zwanym w nomenklaturze międzynarodowej butterscotch, czyli szkockie masło. Co to jest szkockie masło? Szkockie masło nie różni się w składzie właściwie od naszego polskiego. To są znajdowane w pokładach torfu, zakopane setki lat temu gomuły masła, najczęściej znajdowane w Szkocji, dlatego szkockie masło. Po co się zakopywało masło w torfie? No, dlatego, że torf ma bardzo dobre właściwości konserwujące i jak się okazuje, niektórzy ci Szkoci jak wiewiórki zakopywali, zapominali gdzie i dzisiaj, kiedy się ten torf wydobywa i eksploatuje, to czasami właśnie takie bryły szkockiego masła, które oczywiście zupełnie nadaje się do jedzenia jeszcze dzisiaj, są znajdowane. One są właśnie w bardzo podobnym kolorze. Stąd nazwa. Okej. Następna bryłka z gatunku, które lubię nazywać wiosennymi, bo pełna jest inkluzji jakichś takich pyłków roślinnych. Tak jakby tworzyła się na wiosnę, kiedy pyliły sosny, kiedy bazie pyliły. Dodatkowo jeszcze tutaj w tym rogu czai się jakaś gałązka, jakaś inkluzja. Być może właśnie z tej gałązki te pyłki pochodzą. Te bursztyny przepięknie pachną. Do takiej oczywiście żywicznej nuty dochodzi taka świeżość kwiatowa. I właśnie z tego powodu bardzo lubię je szlifować i na pewno będzie to jakiś kolejny kandydat do moich prac. Następny bursztyn z jakąś taką głęboko wchodzącą inkluzją roślinną, tu z jednej strony i tutaj wychodzącą z drugiej. Czy to był jakiś taki mięsisty liść, czy jakieś kawałki drewna. Ciężko już dzisiaj powiedzieć i najprawdopodobniej nie dowiemy się tego już nigdy, natomiast jak widzicie jest tych inkluzji tutaj jeszcze trochę. Tu od góry też jakaś gałązka wchodzi. I tutaj jeszcze te zagłębienia też wchodzą dosyć głęboko w ten bursztyn. Więc też będę starał się to odkryć i być może jakiś tutaj bardzo malowniczy świat sprzed 35 milionów lat na nas czeka. Ok, i ostatni z tej frakcji, bursztyn w kolorze bardzo ciemnowiśniowym, wręcz prawie czarnym. Czy to jest kolor czarny, czy to jest kolor ciemnowiśniowy, to już tego typu rozważania zostawiam teoretykom. Mi osobiście to jest za jedno. Bursztyn po prześwietleniu silnym światłem jest ciemnowiśniowy i jest to pełen kryształ, więc absolutnie moja ulubiona kombinacja. I na pewno jest to kolejny kandydat do jednej z moich prac szlifierskich, więc na pewno będę zdejmował tą korę z góry, żeby odkryć, co tam się w środku znajduje. Bardzo piękny bursztyn, niepostrzelany, w bardzo pięknym, nietypowym kolorze głębokiej, czarnej wiśni. Ok, z frakcji 50 gram to był już ostatni bursztyn i teraz pokażę Wam kilka dekówek. Pierwszy 10-gramowy kawałek, który się znalazł tutaj rzutem na taśmę, bo waży dokładnie 10 gram. W przepięknym, jaśniuteńko-cytrynowym kolorze, można powiedzieć białego wina albo szampana. Czyściuteńka, bez jakichś większych skaz. Dodatkowo z jakimiś pięknymi bąbelkami i jakąś taką smużką, chmurką tutaj na środku. Bardzo ciekawy, bardzo fajny kawałek. Bardzo obiecujący kandydat na jakiś piękny klejnot, na jakąś fajną pracę szlifierską. Trzymając ten bursztyn w ręku, czuję się, jakbym trzymał skamieniały kawałek szampana. Bardzo śmieszne uczucie. Ok. Następny z tej frakcji. Bardzo piękna bryłka, gruba, w kolorze mat, w kolorze takim jasnego soku pomarańczowego. Niepostrzelana, w całości nadająca się do jakiejś bardzo fajnej jubilerskiej pracy. Kolor poszukiwany i pożądany na rynkach wschodnich, ale nie tylko. Ok. I ostatni z tej frakcji, wydawać by się mogło niepozorny, tutaj wprawdzie ma jakieś przyklejone resztki drewna oceńskiego, ale postrzelany kryształek, więc nie pokazywałbym go Wam, gdyby nie to, że tutaj na samym środeczku, w środku znajduje się tęczowo opalizująca rybia łuska. Bardzo efektowne i malownicze zjawisko po oszlifowaniu. Co to są rybie łuski? Już kiedyś wspominałem, to nie są prawdziwe rybie łuski, tylko spowodowane naprężeniami jakieś koncentryczne pęknięcia w bursztynie bądź zaschnięte, sprasowane bąble powietrza. Jest to dosyć częste zjawisko w bursztynach, natomiast tutaj mamy do czynienia z niego bardzo rzadką odmianą, czyli rybią łuską, która połyskuje tęczowo. Ok, teraz przejdziemy sobie do największych bursztynów, które chciałem Wam pokazać tym razem.
Pierwszy taki śmieszny, płaski, ważący 23 gramy bursztyn, prawdopodobnie podkorowy, z jakimiś tutaj inkluzjami, z jakąś taką serią inkluzji ciągnącą się przez cały bursztyn takim pasem. Czy to są tylko i wyłącznie jakieś kawałki roślinne, tak jak tutaj możecie zobaczyć na tym odłupku? Czy pośród tych kawałków roślinnych znajduje się jeszcze gdzieś tutaj głębiej jakiś lokator, jakieś zwierzątko? Ciężko powiedzieć bez przeszlifowania. Tu pod koniec widać jeszcze kawałek jakiejś części roślinnej, być może jakiegoś liścia, być może jakiegoś kawałka gałązki, łodygi drewna, nie wiem. Na pewno ten kawałek zaciekawił mnie inkluzjami, które zawiera na tyle, że mam ochotę go przeszlifować i na pewno jak będę go szlifował, to nagram również film dla Was, żebyście też mogli sobie zobaczyć, co tutaj się tak naprawdę skrywa. Ok, następna bryła. Przepiękna, ważąca 31,5 grama, czerwona sklejka. Zupełnie mi nie przeszkadza, że jest to bursztyn warstwowy, złożony z bardzo wielu warstw, bardzo ciemny, właściwie prawie w ogóle nie dający się prześwietlić, ale bardzo piękny. W środku kryształ, szkło czyściutkie, co przy prześwietleniu bardzo silnym światłem dobrze widać. W kształcie jakiejś takiej ćmy i moim zdaniem doskonały kandydat na jakąś taką dużą pracę szlifierską. Ja tutaj z wierzchu będę starał się zdejmować powolutku, bardzo delikatnie te warstwy, wygładzać to, tak żeby z jednej strony doszlifować się, dotrzeć w końcu do znajdującej się wewnątrz żółtej żywicy. Natomiast bardzo bym chciał, moim marzeniem jest, żeby to czerwonawe zabarwienie tych warstw w postaci pasm na tym bursztynie zostało. Jeżeli to się uda osiągnąć, to będzie to kawałek super malowniczy, super nietypowy i super rzadki. Na pewno będę kręcił film ze szlifowania tego kawałka, no i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się osiągnąć to, o czym marzę, czyli taką piękną, żółtą ćmę z czerwonymi pasmami, z czerwonymi słojami, zorzystościami, które tutaj wzdłuż tych skrzydełek tej ćmy będą biegły. Oby to się wszystko udało przeprowadzić. Bardzo piękny bursztyn. Już się nie mogę doczekać, aż się za niego zabiorę. Jednak tutaj dla tych, którzy mają ochotę też szlifować bursztyny, jedna dobra rada. Nie szlifujcie bursztynów zaraz po znalezieniu. Bursztyn, tak jak większość kamieni szlachetnych, powinien się odleżeć, wysezonować, tak jak drewno, przynajmniej 3 do 6 miesięcy. Dlatego, że po wydobyciu ze złoża, czy to jakiegoś podmorskiego, czy jakiegoś na lądzie, te bursztyny mogą jeszcze ulegać rozprężeniom i mogą pojawić się jakieś dodatkowe pęknięcia, jakieś spękania, jakieś skazy i to będzie potem wymagało dodatkowych poprawek. I opale też trzyma się po wydobyciu z kopalni przynajmniej 3 miesiące, zanim w ogóle ujrzą światło dzienne, zanim się je wyciągnie na powierzchnię. Dokładnie z tego samego powodu, żeby nie popękały ze względu na zmiany otoczenia, ze względu na zmiany naprężeń i ciśnień i tak samo tak naprawdę powinno traktować się bursztyn. Ja przynajmniej 3 do 6 miesięcy sezonuję bursztyn znaleziony przeze mnie, czekając właśnie aż spokojnie to, co ma odpaść, odpadnie, to, co ma popękać, popęka. I potem z ustabilizowanym już materiałem dopiero zaczynam pracę. I tak samo polecam Wam robić. Ok, lecimy dalej. Kolejna bryłka, ważąca 51 gram. W żargonie bursztyniarskim mówi się na to mocno zażużlona sklejka. Oczywiście to nie jest bursztyn zanieczyszczony żużlem, czyli pozostałościami z pieca, tylko są to jakieś resztki roślinne, które gdzieś tutaj do tego bursztynu się przyklejały, z którymi on gdzieś wyciekał. Być może gdzieś na ziemię, być może gdzieś na kawałek jakiejś takiej ściółki leśnej, z jakiegoś pęknięcia, z jakiegoś uszkodzenia w drzewie. Czy tylko są to fragmenty jakieś drobne roślinne, czy tu gdzieś przy okazji jeszcze jakiś owad się znajduje. To dałoby się powiedzieć dopiero po odsłonięciu kory, a może się okazać, że i to nie wystarczy, bo bursztyn jest tymi fragmentami roślinnymi naprawdę bardzo mocno nasiąknięty, można powiedzieć zanieczyszczony i czasami dopiero pokrojenie na plastry takiego bursztynu pozwala odszukać w nim jakichś lokatorów ze świata owadów. Ok. I dzisiaj już ostatni
absolutnie boski, ważący 78 gram, odłupek jakiejś jeszcze większej buły. Kawałek znaleziony kilka dni później w trakcie odwilży, ale pochodzący z tych samych klifów, wypłukany prawdopodobnie w czasie tego samego sztormu. Jeszcze posiada na sobie resztki tej niebieskiej gliny oceńskiej. Za długo się w morzu nie nabył, nie zdążył popękać, nie porozpadał się na mniejsze kawałki. Przepiękny, w przepięknym kształcie takiej łezki, kropli, idealny pod pracę szlifierską. Niepostrzelany, cały przezroczysty kryształ, dodatkowo z jakimiś takimi przepięknymi, jedwabiście opalizującymi chmurkami, zachmurzeniami w środku. Absolutnie jestem zauroczony tym kawałkiem. Na pewno będę się nim zajmował, jak tylko się chwilę odleży. Może się okazać, że ze względu na to strzelenie, które jest jedyną skazą tego kawałka, będę po raz kolejny przez bursztyn zmuszony do opuszczenia mojej strefy komfortu, bo to strzelenie wchodzi w taki sposób, że jego usunięcie może spowodować, że ten kształt kropli trzeba będzie zamienić na kształt serca. A nie ukrywam, że kamienie szlifowane w serce nie należą do moich ulubionych. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem wolnych form, czyli kształtów takich, w jakich kamienie, szczególnie bursztyny, są znajdowane. A jeżeli już używam form symetrycznych, to zdecydowanie lubię klasyczne, czyli okrąg, łezka, trójkąt, bądź poduszeczka, czyli kaboszon. I kształt serca nie jest moim ulubionym kształtem. Natomiast może się okazać w trakcie próby usunięcia tego strzelenia, że kształt serca jakby sam kamień wymusi, narzuci na mnie i cóż, i wtedy będę się musiał do tego przekonać i być może to jest właśnie ten kawałek, który mnie do tego kształtu przekona, bo jest absolutnie boski. Spodziewam się tutaj naprawdę wielu rewelacji po tych mglistościach jedwabiście opalizujących. I po samym bursztynie bardzo wiele się spodziewam. Przepiękny kawałek. Jestem super szczęśliwy, że do mnie trafił. Z największą przyjemnością się nim zajmę, jak już się trochę odleży. Na razie pozostaje mi tylko i wyłącznie marzyć o tym, jak będzie wyglądał po odsłonięciu. I to był już ostatni bursztyn, który dla Was na dziś przygotowałem. Pozwolę sobie jeszcze tylko przypomnieć, że jeżeli temperatura jest zdrowa na minusie, a plaża jest skuta lodem, to przed wyjściem zaopatrzcie się w jakiś młoteczek i dłutko albo przecinak. W ostateczności może być taki nożyk i kawałek kamienia. Jeżeli nie zaopatrzycie się w jakikolwiek tego typu sprzęt, to może się okazać, że wrócicie do domu z niczym, bez względu na to, ile tego bursztynu na plaży będzie. I jeszcze jedno. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, albo dopiero zaczynacie swoją przygodę z bursztynem, to polecam bursztynową prognozę pogody, którą prowadzę w komentarzach na Patronite. Piszę tam z kilkudniowym wyprzedzeniem, kiedy warto wyjść na połów, a który sztorm można sobie darować, bo i tak bursztynu z niego nie będzie. Dostęp do tych komentarzy można mieć już za 5 zł miesięcznie. Najkrótszy okres wsparcia na Patronite to 3 miesiące, więc zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wydatek zwraca się błyskawicznie. I co? Mi pozostaje już tylko życzyć Wam udanych łowów, pełnych kaszorów i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.